Cześć, witam Was w 152 vlogu. Dzisiaj, moi drodzy, będziemy montować kabinę. Niby nic wielkiego, już Wam niejedną chyba pokazywałem, jak montuję. Tylko tak Wam już też kiedyś mówiłem, że pozornie prace, które są takie same, zawsze coś jest nowego. W tym przypadku tam była kiedyś kabina, ale taka wolno stojąca, podłączona wężykami z tyłu. Teraz tutaj będę montował kabinę, no już taką stałą, do ściany przytwierdzoną. I no niby nic wielkiego, niby nic nowego, ale jest jedno ale. Dokładnie chodzi o baterię. No, tam jak zobaczycie, wyprowadzenie no nie było przystosowane kompletnie pod baterię. Raz, że było krzywo, dwa, że rozstaw no, był całkiem nie ten, także jak tam baterii nie było sposób zamontować prysznicowej. Także musiałem no niestety podkuć w płytkach, ustawić, wypoziomować i no, ustawić rozstaw, żeby można było baterię zamontować. I tak już kiedyś Wam mówiłem, nie jestem żadnym murarzem. Jeśli ktoś będzie oglądał i będzie chciał skrytykować moją pracę, że tak powiem, murarską, to od razu mówię, że robię to bardzo, bardzo rzadko i od razu klienta informuję, że się na tym praktycznie nie znam. Nie mam do tego talentu, no jeśli klient tam zechce, to tam jakieś małe takie prace robię, ale to jest w bardzo wyjątkowych sytuacjach i bardzo niechętnie to robię, bo raz, że tego nie lubię, dwa, że tego nie potrafię. Ale samą hydraulikę no zrobiłem jak zrobiłem, zresztą zobaczycie w tym materiale. Zamurowałem tą dziurę, którą wykułem, no postarałem się zrobić jak najmniejszą. Generalnie no tam się filmik, na szczęście mi się baterie skończyły już przy samym końcu montażu kabiny, bo ja tam miałem jeszcze jakieś listwy do przykręcenia, zamki wymienienia, ale nie wziąłem ładowarki, nie wziąłem dodatkowych baterii, także baterie mi się skończyły, ale materiał dość długi, myślę, że ciekawy. Przy okazji sąsiada zalałem, tak, ale ubezpieczenie mam, także, bo sprawdzałem odpływ pod Brodzikiem, to długa historia. Był odpływ wyprowadzony pod Brodzikiem, chciałem sprawdzić, czy jest drożny, puściłem tam wodę, sąsiad przyszedł i że mu z sufitu woda leci, czyli tam rura była wyprowadzona u sąsiada, w suficie podwieszanym była wyprowadzona, niepodłączona i no i takie rzeczy się niestety zdarzają, ale z drugiej strony dobrze, że go tam, znaczy dobrze, niedobrze, no dobrze, że to sprawdziłem, a nie podłączyłem do tego odpływu Brodzika, nie postawiłem, potem jakby się ktoś kąpał, by dopiero były chocki, klocki, by trzeba było wszystko rozbierać. No tam sąsiad wyrozumiały, bardzo przeprosiłem, no po prostu wypadek przy pracy, ale tam ubezpieczenie to wszystko pokryje. No ale to przy takich pracach różne rzeczy się zdarzają, no i tutaj się przytrafiło takie nieszczęście, o jakim Wam mówię, ale generalnie no kabina, powiem Wam, że nie z rozsuwanymi drzwiami, tylko właśnie z otwieranymi drzwiami, taka dość ciekawa, prosta, niewygodna samemu do montażu, ale generalnie fajnie mi się ją montowało. I ściany tam, bo to w starym bloku w kamienicy, krzywizna potworna, no wyprowadzić to, żeby kabina była prosta, no tam graniczyło z cudem, potem się nie dziwiłem, że oni tam kabinę wolnostojącą postawili. Ale tą do ściany montowaną to tam no słabo było tak, żeby to wszystko wypoziomować i żeby to miało ręce i nogi. No ale się udało, wyszło wszystko, a jak? No zapraszam do oglądania, no i oczywiście za tydzień na kolejny materiał z mojego placu boju. Także na dzisiaj Wam dziękuję i do zobaczenia jak zawsze za tydzień. Cześć!
Cześć moi drodzy, dzisiaj jadę, już taka trochę większa robota będzie, a dokładnie mam tak, montaż kabiny, no kabina z drzwiami otwieranymi, nie rozsuwanymi, taka półokrągła, tylko takie całe drzwi jedne na zawiasie. To jest jedno, to kabina to jest, można powiedzieć, pikuś, no tak w przenośni, bo mam większe zadanie, a dokładnie tam, gdzie ma być bateria, rurki wyjścia pod baterię, to nawet nie można powiedzieć, że to jest pod baterię. Raz, że jest po ogromnym skosie, dwa, że rozstaw, za przeproszeniem, z tyłka wyciągnięty, no za blisko siebie, że bateria tam nie będzie pasować. Z tego, co tam ruszałem, tam prawdopodobnie jest speksa. Będę musiał wyciąć kawałeczek płytki, odkuć i spróbować to podnieść jakoś w miarę wypoziomować, dopasować pod baterię prysznicową, bo tam była kiedyś kabina taka wolno stojąca i na wężyki, także ktoś te rurki tak no z dupy wyciągnął i tego się, powiem wam, trochę boję, bo nie wiem, co ja tam zastanę. Znaczy, ja to widziałem, oglądałem, ale jeśli chodzi o zrobienie, żeby to pod baterię, żeby ta bateria w miarę prosto była i się trzymała, no będzie wyzwanie naprawdę dość spore. Tam z klientem rozmawiałem, on powiedział, że nie ma problemu, bo to jest pod wynajem, mieszkanie będzie, tam szykuje, żeby wyciąć płytkę, potem tam jakoś zalepić, zacementować, on sobie tam potem czy tam coś naklei, czy zamaluje to. Mówi, ważne, żeby tam tą baterię zamocować i zalepić. To dla niego najważniejsze, a jaki tam efekt, on tam potem sobie to jakoś zakryje. No, postaram się to zrobić tak w miarę rozsądnie. No jak wiecie, budowlańcem to ja nie jestem żadnym. I na tyle, ile potrafię, to tyle to zrobię. Jeśli chodzi o kwestię wycinania płytek i murowania, bo no tak mówiłem, no nie jestem żadnym budowlańcą, także na tym się nie znam. Mam nadzieję, że jakoś to wyjdzie. No, także to potem ta kabina, tam jakąś listwę wokół blatu przykleić, wkładkę zamka wymienić, jakąś rurkę pod zlewem tam od syfonu wymienić, takie pierdoły. Największa robota to jest właśnie ta kabina, a kabinę to chętnie właśnie nagram, bo takiej kabiny no wam nie nagrywałem, jak składam tej z drzwiami takimi uchylnymi. No i tam trzeba od podstaw, tam są dwa odpływy, jeden pod brodzikiem zakorkowany i druga rura gdzieś tam szła z boku. Też będę musiał sprawdzić, czy tam jest odpływ drożny pod kabiną, żeby ta rura nie wychodziła za kabinę. No trochę takie, powiem wam, wyzwanie, można powiedzieć, z tym wszystkim. No ale jak wiecie, jak już wam mówiłem, lubię wyzwania, także tutaj naprawdę wyzwanie takie dość spore dostałem. Mam nadzieję, że podołam. No, zobaczymy, jak to wyjdzie wszystko. Generalnie rzecz biorąc, na dzisiaj nie brałem żadnych innych robót, tylko ta jedna, bo żeby się spokojnie to wszystko bez pośpiechu zrobić, nie śpieszyć się, żeby to klient lub jak ktoś tam nazywa, inwestor, był zadowolony. No cóż, jedziemy i
do zobaczenia na miejscu. Mam nadzieję, że damy radę to wszystko zrobić. No i tutaj mamy miejsce naszego działania. Jak widzicie, te zawory, już nie widzicie, ale zaraz zobaczycie. Zwróćcie uwagę, jakie jest przekoszenie i przesunięcie. No, niemożliwością było tutaj zamontować baterię. Wcześniej, tak wspominałem, była tu kabina wolno stojąca, podłączona wężykami. A tutaj macie właśnie, zobaczcie, jaka jest kolosalna różnica. Tutaj mniej więcej sobie odznaczam punkt przesunięcia, gdzie będę musiał przesunąć, żeby tą baterię zamontować. No oczywiście tu się bez kłucia nie obędzie. Także delikatnie podkuwam, tak żeby no jak najmniej zrobić szkód, które są no w tym przypadku nieuniknione. No tutaj bateria po prostu, no nie było możliwości baterii takiej normalnej założyć. No i tutaj troszeczkę odkułem, sprawdzam co jest. Jak się okazuje, jest tu peksa skręcana, także no, można powiedzieć, że w jakiś sposób jesteśmy uratowani, jest to do zrobienia. Czyli podkuwam na tyle, żeby mieć dostęp jakimś kluczem. No i oczywiście przestawienie tego wszystkiego. Także tutaj wykręciłem tą złączkę PEX. Wydobyłem, także tutaj mamy rozłączone. Jest tyle dobrze, bo jakby było zaprasowane, to no z praską o wiele więcej trzeba by było tutaj wykuć. Przy skręcanym, no bardzo rzadko używam skręcanych złączek w takich właśnie ekstremalnych przypadkach. No tutaj też ten zawór wykręcić, no delikatnie liczyłem z tym, żeby no, nie ukręcić, nie urwać, no bo wtedy bym musiał wykuwać jeszcze więcej. A chciałem tego uniknąć, no powiedzmy zrobić tych szkód jak najmniej. I teraz jeszcze raz przystawiam baterię, zaznaczam mniej więcej poziom, potem oczywiście to będę jeszcze pod poziomiczkę ustawiał, ale miejsce, gdzie przyciąć rurkę i w którym miejscu zamontować właśnie to przyłącze. Tutaj jeszcze troszeczkę muszę rozkuć, żeby tą rurę bardziej wysunąć, no a jej nie złamać. No tutaj nożycami no nie bardzo było jak. Także tutaj piłką ręczną tą rurkę obcinam. Wiem, że to jest niefachowe, no ale przy takich miejscach mówię, no nie chciałem rozwalać tej ściany, więcej zminimalizować te szkody. No i teraz zakładamy z powrotem tą złączkę. Jeszcze posprawdzałem, czy uszczelki są wszystkie ok. No i teraz to skręcam z powrotem. To odcięłem oczywiście wcześniej, tak widzieliście, ten nadmiar tej rurki. Teraz to skręcę wszystko i pozostanie ustawić rozstaw taki pod baterię. No tu, żeby dociągnąć, to
jedną część kontruję morsem, a drugą skręcam. I tutaj, jak widzicie, właśnie takim kluczem dociągam tą nakrętkę do oporu. No i mamy skrócony. Teraz przymiarka, czy rozstaw pasuje. Oczywiście tam na krzywkach zawsze też można ustawić. Tutaj na sucho przykręciłem te krzywki, które były w komplecie, ale powiem Wam, że tutaj jedna rurka była dość głęboko schowana. No tutaj musiałem kombinować z krzywkami inaczej, także tutaj no nie byłem do końca zadowolony. Niby rozstaw jest, ale to nie było to, co powinno. Czyli tutaj muszę jedną krzywkę dać z dłuższym gwintem i drugą tą fabryczną. Znaczy tą od kompletu. No i tutaj oczywiście na razie na sucho przykręcam. Tutaj mam krzywkę z dłuższym gwintem, tak żeby ta bateria równo od ściany z jednej i z drugiej strony. No jak już zrobiłem to, żeby no nie w ogóle zlikwidować, powiedzmy, te przekoszenie tej baterii. No i tutaj jedna krzywka właśnie dłuższa, druga ta od kompletu i wtedy równy odstęp od ściany jest. Teraz właśnie poziomiczką patrzymy, czy jak widać w poziomie jest ładnie w oczku wszystko. Czyli wstępnie mamy to, teraz możemy działać dalej. Oczywiście to wszystko wykręcam teraz. No i teraz już uszczelniam gwinty, już będę wkręcał krzywki na gotowo. No i teraz to dociągamy, ustawiamy. Jak widzicie, ta krzywka ma długi gwint i prawie do końca wchodzi. Tamta będzie trochę bliżej, no ale no tutaj nie było żadnej listwy, nic, tylko luźne rury, także no jedna musiałaby, tutaj była bardziej schowana, druga bardziej bliżej płytki, tak dlatego też tak z tymi krzywkami tutaj kombinowałem, żeby to równo wyszło od ściany potem. No i teraz kolejna przymiarka. Tutaj lekko złapałem i te krzywki teraz już ustawiam pod baterię, tak żeby było równo. Jeszcze poziomiczka oczywiście, jak widzicie, w oczku jest.
Przykręcam baterię. Już z tego co chyba pamiętam, to już to już na gotowo, znaczy na gotowo. Rozetek jeszcze nie zakładałem. Na razie przykręcam baterię z uszczelkami, żeby puścić wodę. I w międzyczasie będę robił inne rzeczy, a tutaj posprawdzam, czy nie ma żadnych wycieków przed zalepieniem tej dziury. Także woda jest spuszczona i zostawiamy to. Tutaj jeszcze sprawdzam, czy nigdzie się nie poci, nigdzie nie leci. No i to sobie zostawiamy, niech sobie pod ciśnieniem zostanie. Teraz troszkę ogarnąć ten bałagan. No i tutaj właśnie klient mi mówił, żeby sprawdzić ten odpływ, który był pod brodzikiem tu w podłodze. No i tutaj właśnie wężem zacząłem lać wodę. Jak się okazało, ta rura wychodzi w suficie u sąsiada i sąsiadowi zalałem mieszkanie, ale tak jak mówiłem, tam ubezpieczenie to pokryje, także no, przeprosiłem. W życiu bym się nie spodziewał, że rura zwykła będzie gdzieś tam prosto w sufitu wychodziła, no nie będzie z niczym połączona. Także no taki wypadek przy pracy, no ale zdarza się, no. Tam sufit miał podwieszany, zabudowany, tam na sąsiada nie było widać, czy coś było, czy nie. Także no, taka no, niemiła przygoda. Teraz jak widzicie przygotowuję już taki cement szybko schnący, on tam chyba w 20 minut zasycha, żeby zalepić tą dziurę, którą tutaj wykułem wokół baterii. No i tam do środka tej zaprawy cementowej też napcham, żeby to wszystko jakoś tam usztywnić. No tak jak wam wspominałem, też nie jestem żadnym murarzem, także tutaj pewnie sprawne oko fachowca wypatrzy jakieś błędy, które zrobiłem w sztuce murarstwa, że tak się wyrażę, no ale no na tym zawsze mówiłem, się nie znam, nie jestem w tym dobry, a robię to po prostu bardzo, bardzo sporadycznie, w wyjątkowych przypadkach. Tutaj klient mówił, żeby to zalepić mu, on se potem tam płytkę pomaluje czy coś i także zamaluje, tylko żeby było zalepione. Także no, starałem się to wygładzić, wyrównać, upchać tamtego dość sporo, żeby ta bateria no, sztywno była, bo jak widzieliście, te rurki tam w środku za płytką pusto było, także tam wszystko to luźne latało.
Tak, wiem, to nie jest profesjonalnie zrobione. Zdaję sobie z tego doskonale sprawę, ale no starałem się zrobić jak najlepiej potrafię. No i mniej więcej to mam tutaj te ściany, które tam wybrudziłem, obczyszczę. Ta zaprawa w miarę świeża, można ładnie obczyścić, nawet papierem, licznikiem papierowym, tak żeby te ściany nie były zafajdane. No i dobra, to mamy zrobione, teraz przymiarka brodzika. I tu mamy tą wstawkę steropianu, to jest dobre, bo ten brodzik będzie przylegał, nie będzie pękał w przyszłości. Tylko tu, jak widzicie, jest ta stara kratka i ta nieszczęsna rura, której nie można notabene zlikwidować. Czyli tutaj muszę sobie położyć brodzik i po prostu odcisnąć miejsce, w którym ten kawałek rury i tej kratki, co sterczy, zaznaczę sobie w ten sposób, tak jak tu widzicie, miejsce, gdzie wyciąć otworek, tak żeby ta rura nam się w ten steropian schowała. No i teraz jeszcze raz przykładam i sprawdzam, czy się nigdzie nie buja, nie kołysze. No ale jeszcze jest właśnie ta stara kratka ściekowa w podłodze, czyli tutaj muszę też wyciąć taki ząbek, żeby... Chodzi o to generalnie, żeby brodzik idealnie leżał na podłodze, bez żadnej kołyski. No i tu na razie z grubsza odsuwam i przykładam, przypasowuję jeszcze raz. Tu jak widzicie, ściany nie są równe. I tutaj wycyrklować ten brodzik też będzie nie lada sztuką. I sprawdzam, czy się nigdzie nie kołysze, czy już stabilnie na tej podłodze jest osadzony. Jak jest ok, to trochę sprzątnąć. Staram się tutaj tak zgarniać na bieżąco, żeby to się nie roznosiło. Jak wiecie, styropian lubi sobie fruwać po mieszkaniu. No i to mój nowy nabytek tutaj, odkurzacz taki na baterię, bardzo fajna, przydatna rzecz. Zresztą jeszcze zastosowanie do innych czynności to za chwilę zobaczycie, ale jest bardzo wygodny, fajny, poręczny i ciągnie jak szatan, także jest ok.
tutaj zabiorę te śmieci, bo żeby się nie roznosiły. A co do odkurzacza, powiem Wam, że to jest z serii tego Grapita, w której mam większość narzędzi i powiem Wam, że jestem bardzo zadowolony. I nie jest to lokowanie produktu. Po prostu na tym sprzęcie mam bardzo dużo tych narzędzi, sprzętu, także jestem bardzo zadowolony. Wiem, że są lepsze marki, no ale ten Grapit mi się od lat sprawdza, także postanowiłem kupić jeszcze właśnie sobie ten odkurzacz. Sprawdzam, czy powiązało już, bo to niby 20 minut. 20 minut miało związać. I teraz zamykam ten kran. Będę też demontował, żeby założyć rozetki. Ale to za chwilę. Teraz założę syfon, odpływ. Tylko tutaj trzeba pamiętać, żeby zdjąć folię. Można, teoretycznie można też na folię potem, tylko jest większy problem z oderwaniem wokół tego syfonu, także zawsze sobie oderwać kawałeczek folii tu gdzie syfon i zakładać już właśnie w tak przygotowany. Tutaj mamy syfon. Ja tak jak już wiecie, jestem zwolennikiem tych syfonów, że skręca się wkrętami. To jest pewne, dobrze trzyma. Tutaj uszczelka jest taka wargowa, ma z jednej strony grubsze, z drugiej taką cieniutki kołnierz. Ten cieniutki kołnierz zakładamy od zewnątrz, a tą grubszą częścią właśnie od spodu. Tu mamy te wkręty. I teraz to skręcimy. Oczywiście tego nie będę skręcał, że tak powiem, już na full, bo jeszcze tutaj będę musiał manewrować, ustawić odpływ rurę, kąty, także na razie tylko złapię, żeby już był na miejscu docelowym. No i teraz przykręcam. Tak jak mówiłem, nie dokręcam tego jeszcze do oporu, tylko tak, żeby był skręcony, ale żeby można było nim jeszcze manewrować. Ok, teraz wyciągam tą rurę, którą wykorzystam. To jest niskoszumna. Zobaczcie, tam się z niej jeszcze brudu wysypało. No dawno nie było używane. I teraz przymiarki, żeby tą rurę właśnie wyprowadzić do tego właściwego odpływu. Także tutaj troszkę przymiarek, tak żeby, no jak wytnę otwór, bo zależało mi, żeby otwór zrobić otwornicą, a nie wycinać jakiś kwadrat, bo mogłem zrobić jakiś większy kwadrat i tą
rurą potem manewrować tym kwadraciem. Mi tu zależało w miarę na estetyce. I właśnie otwornicą chciałem wywiercić otwór tylko pod rurę, żeby z brodzika wychodził. No jeszcze jakiś urobek z poprzedniej pracy został, zapomniałem wyciągnąć. No i tutaj mam zaznaczone, sobie zrobię otwór właśnie tą otwornicą. Przez to wyprowadzę tą rurę odpływową. No i jedziemy. No i otwór mamy zrobiony. Tutaj ładnie potem tą rurę wyprowadzimy właśnie przez ten otwór, także no, lepiej chyba wygląda niż taki wycięty kwadrat. Jeszcze przymiarka jedna, bo musimy jeszcze rurę na długość dociąć. Tutaj tak w miarę precyzyjnie ustawić ten brodzik, żeby potem nie było niespodzianek, że za krótko czy tam za długo docięliśmy tą rurę. No, mamy odznaczone i teraz możemy ten nadmiar rurki wyciąć i w sumie odpływ będziemy mieli gotowy jako tako. I tutaj zmontuję to właśnie z tym kolankiem, bo łatwiej będzie włożyć kolanko w podłogę niż brodzik tą rurę potem w kolanko. Teraz to wszystko możemy poskręcać. No tu jeszcze trzeba będzie oczywiście potem posprzątać. To najpierw jeszcze przymiarka, czy wszystko pasuje. I możemy tu już tak porządnie wysprzątać, bo później jak brodzik postawimy, to już żeby było czysto potem. Ok, teraz baterię wykręcę i już będę ta zaprawa związała, bo tak jak mówiłem, to taka 20-minutowa, bardzo szybko schnąca. Także teraz już to wszystko jest sztywne, stabilne. Baterię wykręcam i tutaj wkręcę rozetki.
widzicie, no, zbyt wielu szkód na tej płytce nie zrobiłem, no, takie niezbędne minimum wykułem. Ale tak jak mówiłem, tam właściciel mówił, że sobie to zamaluje. Teraz już baterię dokręcam na gotowo. Puszczam wodę, oczywiście sprawdzam, czy dobrze podłączona jest. Już wodę zostawiam. I wszystko wycieram do sucha. No i przy okazji już też przygotowuję pod postawienie brodzika. I zanim jeszcze brodzik postawię, to uchwyt na prysznic jeszcze zamontuję. Tu po konsultacjach no, chcieli jak najwyżej, bo różne osoby wysokie, bo to pod wynajem mieszkanie, także w miarę wysoko. I tutaj właśnie kolejne fajne zastosowanie tego odkurzacza. Tą końcówkę oczywiście osobno kupowałem, ale jest taka, że otwory wiercę, od razu wszystko wciąga, że tak powiem, ten urobek. Także no, nie brudzi, nie pyli na mieszkanie, wszystko ładnie zbiera od razu do odkurzacza. Fajna rzecz. Długo się do tego zbierałem, a w końcu sobie postanowiłem kupić. Powiem Wam, że bardzo się sprawdza. Zresztą tutaj jeszcze zobaczycie w kilku chwilach, że tak chwilach, przy kilku wierceniach. O tak. Dobra, i to przykręcamy i tutaj w sumie mamy prawie że gotowe pod no, składanie już kabiny. Jeszcze słuchawkę. Teraz ten syfon, odpływ, to już teraz dokręcam na gotowo, skręcam to już do oporu, bo teraz już będziemy obsadzać brodzik i kabinę. Tylko tutaj z boków zrywam oczywiście folię, bo jak już przystawię do ściany, to raczej takiej możliwości nie będzie, także odrywam ją z boków, tutaj przesmarowuję, żeby łatwiej te kolanko wcisnąć w ten odpływ. No i możemy obsadzać brodzik. I dlatego też te kolanko tutaj także od góry, no całość łatwiej jest po prostu to wszystko ze sobą spiąć. Także brodzik stoi, no jak widzicie ściany tu nie są zbyt równe, bo w jednym rogu dochodzi do ściany, w drugim odchodzi, także tutaj no takie optymalne, właśnie ten róg w miarę tak optymalnie ustawić. No zawsze no są szpary, jak widzicie, dość spore. Tutaj przecieram do sucha przed silikonowaniem, bo od razu tutaj dam silikon. Miałem takie no, resztki w butelkach, w tubach silikonu białego, to go właśnie tam gdzieś głębiej powciskam. No bo tu należy pamiętać, żeby no, te miejsca solidnie uszczelnić, żeby tam gdzieś woda się nie przedostawała potem między brodzik a ścianę. Także tam wciskam do oporu silikonu. Tak jak mówię, miałem kilka butelek takich no niedokończonych, to powciskałem i potem już
żeby była jedna barwa, jeden odcień. Już jedną butelką wierzch zrobiłem. No, tego silikonu tak daję sporo, żeby potem jeszcze jak będę wygładzał, żeby go jeszcze tam ładnie powciskać. No, dobieram odpowiednią szpatułkę. Oczywiście tutaj specjalnie fajny płyn, ten właśnie jest do kształtowania silikonu, do zbierania się, spryskuje, bardzo ładnie się na nim pracuje. No i teraz możemy wygładzać silikon. Jak widzicie, po spryskaniu silikon zostaje tylko tam, gdzie powinien, a resztę ładnie wszędzie schodzi. No i tu jak widać właśnie w tym rogu jest więcej silikonu i na końcu schodzi prawie że do zera. No ale takie ściany, no, trzeba to wszystko dostosować. Jeszcze tutaj przy bokach silikon. No, tutaj było ciasnawo, ale daliśmy radę. No i wygładzamy oczywiście, żeby to jedna linia była. No i pora na montaż kabiny. No tutaj cała kabina się z dwóch elementów składa, dwóch szyb dużych. No i oczywiście tych sporników, które idą na ścianę. I od tego zaczniemy. No i tak, teraz tu musimy ustawić w pionie ładnie i zaznaczyć punkty wiercenia. Tylko no, najważniejsze, żeby złapać pion. No, powiem Wam, że no, w przypadku tych listew, no, tutaj pion złapać to jeszcze, ale potem z całej kabiny, no to już będzie wyczyn. Ze względu na to, że te ściany są naprawdę, może tu nie widać, ale są no, strasznie krzywe. Tutaj sobie zaznaczam właśnie punkty wiercenia. Przy jednej i teraz przy drugiej. No tutaj trzeba pamiętać, żeby pilnować właśnie tych pionów, poziomów, bo jak ucieknie, to potem może być problem ze złożeniem kabiny. Znaczy problem, no spasować to wszystko ze sobą. Ok, punkty mamy poznaczone i teraz właśnie znowu ten odsysacz pyłów no jest niezawodny, tak widzieliście tutaj silikony położyłem, tak bym zawalił tym urobkiem te silikony, a tutaj wszystko odkurzacz ładnie wciąga, praktycznie nic nie wydostaje się na zewnątrz. Bardzo fajne rozwiązanie. Jeśli już coś tam się wydostanie, to są naprawdę takie no drobinki, gdzieś może jak tutaj będzie widać, troszeczkę no, nie przyssało dobrze i tak widzicie tutaj odrobineczkę się posypało, ale to jest wielkie nic w porównaniu z tym jakby bez tego. No i druga strona.
Ostatni otwór i będziemy mogli przykręcać te szyny, wsporniki, które będą trzymały tą kabinę do ściany. Oczywiście kołeczki. Nawet jak widzicie, młotek wziąłem, co u mnie się rzadko zdarza, bo ciągle zapominam o tym młotku. Tutaj pamiętałem. No i podstawa w wierceniu to jest dobre wiertło, bo jak jest kiepskie wiertło, za dużą dziurę wyrobi, to potem te kołki wychodzą, nie trzyma to wszystko. No tutaj jeszcze tyle było, że te płytki też w środku, jak widzieliście, tam w pustawę były. No ale tak, teraz skręcamy to wszystko, przykręcamy do ściany, żeby potem móc zamontować właśnie już te właściwe ścianki kabiny. Tu trzeba pamiętać, żeby to dokręcić solidnie, bo te profile trzymają całą kabinę, a drzwi są otwierane na zewnątrz, także są szklane, duże, ciężkie. Tu trzeba tutaj pamiętać, żeby to dobrze trzymało. No i teraz pierwszą ścianę to jest ta z drzwiami. No dość ciężkie, to samemu trochę niewygodnie to się montuje, no ale daje się radę. I teraz tak, wsuwamy to w profil, ustawiamy na brodziku i pierwszą ścianę mamy postawioną. I zwróćcie uwagę przy okazji, jak będziecie patrzeć, że właśnie na tym profilu z drzwiami na dole wchodzi prawie całe w profil, na górze prawie całe wychodzi, tak krzywe ściany były, no ale musiałem kabinę ustawić właśnie do brodzika, nie do ściany. No i teraz druga ściana. I też wsuwamy w profil. I tutaj jedno z drugim na tej samej zasadzie się wsuwa, co w profil w ścianę. Tutaj ma takie jakby L właśnie ta ściana szklana. Tu musimy tylko dobrze celować i właśnie to ze sobą spiąć. Potem to wszystko będziemy skręcać. Ale wstępnie można powiedzieć, że kabina stoi. Jeszcze oczywiście sprawdzić poziom, żeby nie było gdzieś przekoszone. Piony i poziomy. Ja poziom na pion mówię. Także jak jest wypoziomowane, no to teraz to właśnie spinamy. Tutaj są otwory w jednej części, a w drugiej właśnie nawiercamy tutaj od razu otwór i skręcam, żeby mi to nie uciekło. I teraz jeszcze na dole i na górze i przy ścianie będziemy jedną ścianę mieli złapaną i teraz tu właśnie na górze. No i to skręcam i będę mógł przejść na drugą stronę skręcać. Tutaj ta ściana jeszcze tak w miarę, powiem wam, równa była, ale właśnie ta ściana jak się na wprost patrzy tutaj za drzwiami, że tak powiem, strasznie przekoszona była.
To od razu zakładam zaślepki i właśnie zobaczcie tutaj, ile jest wysunięta z profilu kabina, a na dole prawie cała będzie wchodziła. No ale no taka ściana, no tutaj tego się nie przeskoczy. Ważne jest, żeby do obrodzika no i cała kabina stała no, pionowo i poziomo równo. Nie była nigdzie przekoszona. Także tutaj te dwa profile praktycznie mam skręcone, zabezpieczone. Jeszcze tylko na łączeniu tych dwóch ścian muszę zrobić dokładnie to samo, co tutaj. I tu właśnie na łączeniu tak samo 3 otwory, 3 wkręty. No, tutaj trzeba uważać przy szybie, żeby gdzieś wiertarka, wkrętarka nie odbiła, bo jakby walnęła w szybę, to wiecie, że jak się maczek robi. No i teraz jeszcze te 3 wkręty skręcamy i kabina jest skręcona, zmontowana, pozostanie nam jeszcze obsilikonowanie tego wszystkiego. Jeszcze zaślepki. No i oczywiście klamka do drzwi. No bez tego to tak słabo trochę. Znaczy można otworzyć, ale no, że tak powiem, bardzo niewygodnie. I tutaj ludzie no, różne mają preferencje. Niektórzy chcą właśnie tą całą klamkę na zewnątrz, niektórzy od wewnątrz. Ja jestem zwolennikiem i namawiam właśnie, żeby ten cały uchwyt był na zewnątrz, z tego prostego względu, że no, w kabinie nie jest za dużo miejsca i no, by się o tą klamkę obijało, a znaczy zawsze od środka drzwi można pchnąć, no tutaj trzeba pociągnąć, a od środka, jak zobaczycie, jest tylko taki mały cypek, o właśnie ten, taki uchwytek i on w środku w zupełności wystarczy, żeby sobie zamknąć kabinę. A otwierając to pchnie się, a przy otwieraniu od zewnątrz właśnie dobrze złapać za cały uchwyt. No ale każdy ma inne preferencje. Tę klamkę tak dość solidnie, no ale też nie przesadzajmy z dokręcaniem tam na umór, no żeby po prostu nie rozwalić szkła, nie? Bo wiemy, jak hartowane szkło reaguje na zbyt duże te. I mamy drzwi zmontowane, spasowane, także ładnie wszędzie przylegają. Jeszcze oczywiście no, trzeba pamiętać o uszczelkach na drzwi i te uszczelki na drzwi, jak tutaj w tym przypadku, mają taką jakby jeszcze rynienkę i zawsze trzeba pamiętać, żeby tą rynienką do wewnątrz zakładać, że jak z drzwi woda zlatuje, chlapie, to właśnie na tą rynienkę i potem bokami spływa. Także ta rynienka zawsze do wewnątrz kabiny.
Jeszcze raz sprawdzamy, czy się wszystko w poziomie, w pionie, nic nam się nie poprzestawiało. Teraz na górę jeszcze zaślepki. Sprzątnąć te wiórki, opiłki po wierceniu, przygotować do silikonowania właśnie tej całej kabiny. Tutaj oczywiście już silikonem będziemy robić bezbarwnym. Papierem dobrze przeczyścić, tak żeby żadnych paprochów, brudów nie było, żeby ten silikon ładnie przylegał i nie odchodził za chwilę. No i teraz lecimy z silikonem. Tutaj ściany też dość nierówne, także tego silikonu generalnie nie żałowałem, tak żeby dobrze tam się w te szpary, nierówności wcisnął. Ale muszę Wam powiedzieć, że chyba dobrze wszystko pouszczelniałem, bo od momentu, kiedy to zakładałem, a Wy oglądacie, minęło około 2 tygodni, reklamacji nie było, wycieków nie było, także jest wszystko ok. Z tego wnioskuję, bo tam mówiłem, że jakby jakiś wyciek był, to żeby dzwonili. No ale nie dzwonili, czyli jest ok. No i tutaj też oczywiście spryskuję przed ściąganiem, wygładzaniem silikonu. I tutaj taką szpatułką, końcówką najostrzejszą, że tak powiem, zbieram ten nadmiar silikonu, a jednocześnie wciskam go w te wszystkie szczeliny szpary. Ten płyn, jak mówiłem, jest na tyle dobry, że nie trzeba oklejać i ładnie zbiera właśnie silikon, nie brudząc nawet tych listew aluminiowych. Podobnie jest w przypadku tutaj na dole szkła, też jak jest ładnie spryskane, to ładnie zbiera i szkło nie jest brudne, spoina jest równiutka. No i tu od zewnątrz też oczywiście ten silikon z 2 stron, bo tam jak wciskałem, to tak nierówno wychodził pod tą szybą, tak żeby wyrównać, żeby to wszystko miało ręce i nogi przysłowiowe. Z 2 stron ładnie tym silikonem właśnie objechałem, porobiłem. No i tak jak mówiłem, tą końcówką taką najostrzejszą robiłem, żeby ta spoina była jak najmniejsza, ale żeby ładnie uszczelniała. No i teraz z drugiej strony dokładnie to samo. Tutaj jak widzicie też takie, w tych płytkach też są szpary, także tutaj tego silikonu tam dać ciutkę więcej, żeby właśnie przy zbieraniu ładnie powciskać go do środka.
No i w sumie tak jeszcze tutaj mi zostało to silikonowanie, potem jeszcze miałem do wymiany syfon, tam od zewnątrz jeszcze cały obsilikonowałem brodzik, miałem do wymiany syfon, jakieś tam listwy przy szafkach w kuchni, zamek, klamka w drzwiach, no ale tutaj niestety, tak jak Wam mówiłem, zabrakło mi już baterii i no tego nie nagrałem, ale udało mi się, no tak powiem, całą kabinę nagrać i przestawienie, dostosowanie pod baterię, także też nie jest aż tak źle. Także tutaj w sumie no dość ładnie parę godzin spędziłem. Oczywiście tam syfon też tego nie nagrałem, ale oczywiście syfon też zalałem wodą, żeby z kanalizacji brudy nie szły, zresztą też sprawdzałem, zawsze sprawdzam, zalewam syfon, czy nie ma wycieków przed silikonowaniem, no ale mniej więcej no tak to wyglądało. No takiej kabiny Wam nie pokazywałem, jak montowałem, bo już tam montowałem różne, te półokrągłe, nie półokrągłe, ale takiej jeszcze nie. Także fajnie, myślę, że fajnie było zrobić, pokazać. Także tutaj się tak nagle urywa, ale mniej więcej tak to wszystko wyglądało, jak widzieliście na dzisiejszym materiale. Także to tyle i mam nadzieję, że się podobało. No hej, moi drodzy, nie udało mi się wszystkiego nagrać, baterie mi się pokończyły. No ale to, co najważniejsze, jak widzieliście, zrobiłem. Tam jeszcze potem została wymiana wkładki, klamki, takie pierdołeczki, no już dosłownie. No ale generalnie no kabina i tam przerobienie tego pod baterię, że tak powiem, no było takie główne danie, przy którym najwięcej no, czasu tak mi zeszło. Powiem Wam, że no, udało mi się no, nie za dużo rozwalić, jak widzieliście, no troszeczkę musiałem rozwalić. Z jednej strony fajnie było, że była ta skręcana peksa, bo można było wykręcić, skrócić rurkę, dopasować i no i ustawić tak, jak powinno być. No tak chyba widzieliście, chyba tam pokazało na poziomiczce, że udało mi się równo tą baterię ustawić. To powiem wam, że myślałem, że będzie generalnie większy problem, bo tak jak widzieliście, no było strasznie blisko siebie, to raz, no i dwa, po strasznym skosie, że tak powiem, to gdzie tam bateria miała być. Generalnie rzecz biorąc, ściany, jak to w starych budynkach, tragicznie krzywe, po prostu tragicznie krzywe, bo tam na przykład widzieliście na brodziku, że no tak wycyrklować, żeby w miarę równo było, no nie dało rady. Z jednej strony do ściany dochodziło na styk, a w rogach, tak jak widzieliście, odchodziło tam na prawie centymetr. No ale tego się już nie przeskoczy. No i druga sprawa, sama kabina. Tą listwę przykręciłem. Jak nie wiem, czy tam było widać, na dole ta ścianka z drzwiami na przykład, no głównie ta ścianka z drzwiami, na dole w tą prowadnicę, w tą listwę wchodziło prawie do końca,
a na samej górze prawie z tej listwy wychodziło. No, taka straszna krzywizna. No ale summa summarum trzyma się kabina mocno, jest dobrze ustawiona. Tak, widzieliście, poziom na kabinie był, także musiałem ją wypoziomować, no nie do ściany, ale generalnie kabina musiała mieć poziomy i piony. Jak ja bym to chciał do ściany, to by mi na górze wszystko podchodziło. Znaczy na dole przy brodziku by mi całe wszystko podchodziło. Także no troszkę, powiem wam, troszkę zabawy było. No tam gdzie jeszcze przygoda, tam gdzie lałem wodę, no co pod brodzikiem, tam taki niby odpływ był, co korek był. Okazało się, że u sąsiada zaczęło kapać, że to no ale to tam pójdzie z ubezpieczenia. Nie wiem czemu w ogóle ktoś, nie wiem. Dobrze, ja tam kabiny nie podłączyłem, bo powiem wam tak, no jak ja bym tam podłączył kabinę, ktoś by się zaczął kąpać, to by u sąsiada te wszystkie, ta woda z brodzika by leciała do sąsiada. Nie wiem czemu to w ogóle tam było odcięte, nie wiem. Generalnie i tak tam sąsiada zalałem, przyznam się, ale z ubezpieczenia tam pokryje wszystko. Także no nie moja wina, niezamierzone, no sprawdzić jakoś musiałem. Prędzej bym podejrzewał, że nie ma w ogóle przelotu, odpływu, niż że będzie do sąsiada leciało. No ale tamta druga rura była ok, także tam się przewierciłem, jak widzieliście, w linii prostej rurkę puściłem. Także generalnie wszystko zrobione. Pan zadowolony, to najważniejsze. Ja zmęczony. Dzisiaj już nie chce mi się robić. Odechciało mi się. Nie lubię na takich krzywiznach robić, bo to jest potem to jest, kurde, no, męczące. Także chyba tyle. Dzięki i cóż, do zobaczenia przy następnych pracach. Mam nadzieję, że już lżejszych trochę. Cześć.